Dzień dobry, dzień dobry. Kiedy zacząłem przygotowywać się do tego odcinka, stwierdziłem, że zrobię całą serię o świetle twardym i ten odcinek będzie drugim z serii. Pierwszym jest ten o garnkach, w którym nie pokazałem żadnych przykładów, ale szybko nadrobię to we wprowadzeniu do tego odcinka. I skoro powstaje seria o twardym świetle, spodziewajcie się też tego, że powstanie seria o miękkim świetle. Jaka jest różnica między twardym a miękkim światłem? Różnicę możemy zobaczyć po cieniach. Im przejścia z cieni do świateł są bardziej wyraźne, to znaczy, że mamy do czynienia z twardszym światłem. Możecie zobaczyć to na przykładzie mojej dłoni. Tutaj mam dłoń oświetloną przez lampę z gołym palnikiem. Cień, jaki dłoń rzuca, jest bardzo wyraźny. Żeby ten cień był jeszcze bardziej wyraźny, możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy odsunąć lampę jeszcze dalej, ponieważ im mniejsze relatywnie źródło światła, tym jest ono bardziej ostre. Mogę również przysunąć dłoń do tła, przez co światło będzie miało mniejsze szanse na rozbicie cieni. A teraz przed tą lampę położę ramę dyfuzyjną, która stanie się źródłem światła. Cienie są mniej wyraźne, a przejścia ze świateł do cieni są bardziej rozwleczone. Najczęstszym źródłem twardego światła, nie licząc słońca, jest w tych czasach lampa LEDowa z mocowaniem Bouensa. Jest to bardzo wszechstronna lampa, potrafiąca zastąpić kilka różnych typów lamp. Na starcie mamy już lampę typu Open Face, która jest najprostszym źródłem twardego światła. Mamy tutaj światło rozproszone, które pokryje nam duży obszar planu, a po założeniu garnka, a te mogą dawać mniej lub bardziej skupione światło, jesteśmy w stanie trochę to światło kontrolować. Do garnków możemy zakładać wrota albo gridy. Gridy będą rozbijały trochę cienie, ale mają jeden minus. Potrafią rzucać wzór na obiekt. W większości przypadków nie jest to widoczne lub nie ma to żadnego znaczenia, ale w niektórych przypadkach, na przykład wtedy, kiedy oświetlamy materiał półprzeźroczysty, taki jak folia dyfuzyjna, która jest tłem naszego planu przy filmie produktowym, te wzorki mogą być widoczne i mogą przeszkadzać. Jeżeli będziemy chcieli stworzyć ostre cienie, wykorzystując ciasteczka, czyli gobo, z uwagi na to, że takie garnki są raczej słabej jakości narzędziem, będziemy mieć problem albo z tworzeniem się kilku cieni, albo będą one miękkie. Tak więc Open Face nadaje się do pokrywania światłem dużych powierzchni, ale na pewno nie nadaje się do bezpośredniego oświetlania twarzy, modela czy aktora. Jeżeli więc potrzebujemy dużej mocy, to jest to najlepsza metoda do osiągnięcia tego celu. Takie światło najczęściej wykorzystywane jest do dyfuzowania albo do odbijania od różnych płaszczyzn, takich jak płyta piankowa, styropian i tym podobne. No i oczywiście często służy do pozbawionego finezji zalewania tła światłem. Gdy potrzebujemy mieć światło, w którym cienie są mocno odcięte i których odcięcie możemy kontrolować, kształtować, możemy zastosować projektor. Zawiera on układ optyczny, dzięki któremu krawędzie cieni mogą być albo bardzo ostre, albo jeżeli rozogniskujemy układ, będą one miękkie. O projektorach opowiem w jednym z następnych odcinków. Na pewno też opowiem o modyfikatorach parabolicznych. Z paraboliczną czaszą możecie spotkać się na przykład w lampach PAR 56 czy wielu lampach HMI, takich jak Arisan. Dzisiaj jednak chcę Wam opowiedzieć o jednym z moich ulubionych modyfikatorów, o soczewce Fresnela. Cofnijmy się teraz trochę w czasie. A dokładnie o 201 lat, kiedy Augustin Fresnel, zaraz po tym jak udowodnił, że światło to nie strumień cząstek, jak wtedy sądzono, tylko jest falą elektromagnetyczną, konstruuje soczewkę nazwaną potem jego nazwiskiem. I zanim przejdziemy dalej, to wyjaśnijmy sobie pewną rzecz. W Polsce nikt nie mówi będę grał w Tomb Raidera, tylko wszyscy mówią będę grał w Tomb Raidera. Na tej samej zasadzie często możecie usłyszeć hasło Fresnel, a nie Fresnel. Będę więc używał obydwu form na przemian, co może wywołać oczywiście pewne niezadowolenie w tej jakże dużej grupie lingwistów w Polsce, no ale trudno. Soczewka ta zrobiona jest z dużo mniejszej ilości materiału niż w soczewce płaskowypukłej o tej samej ogniskowej, dzięki czemu jest dużo lżejsza, mniej się nagrzewa i przepuszcza więcej światła. Ale może tak samo kierunkować światło jak soczewka tradycyjna, ponieważ soczewka Fresnela składa się z szeregu pierścieniowych wycinków zwykłych soczewek optycznych o tak dobranych promieniach krzywizny, że ich ogniskowe są jednakowe, co powoduje, że aberracja sferyczna jest minimalna, czyli że promienie po przejściu przez soczewkę są w stosunku do siebie równoległe. Jeszcze prościej, lecą na wprost. Wynalazek ten zostaje pierwszy zastosowany w latarniach morskich. Pierwsza soczewka, jaka powstała w tym celu, miała ponad 2,5 metra wysokości, a światło, które dawała, było widoczne przynajmniej z odległości 32 km. Przynajmniej, ponieważ po 32 km Ziemia już się zakrzywia.
co by oczywiście zaprzeczało popularnej teorii o tym, że Ziemia jest płaska. Soczewka Fresnela oczywiście pojawiła się w lampach filmowych i można je spotkać nie tylko w lampach żarowych, ale także w chemii, no i oczywiście w LEDach, w których jest mocowanie Bowensa. Jeżeli chodzi o ostre światło, to Fresnel jest modyfikatorem pierwszego wyboru. Główną zaletą Fresnela jest możliwość produkowania ostrego, kierunkowego światła, które nie jest tak ostre jak w przypadku projektora, a przejście z cieni do świateł ma bardzo smukły gradient. Dzięki temu Fresnel jest idealny do tworzenia kontrastowego oświetlenia twarzy aktora i do punktowego rozjaśniania fragmentów w kadrze. W przeciwieństwie do garnków możemy też za pomocą flagi wycinać światło, tworząc wyraźną linię odcięcia, która jest bardziej naturalna. No i świecenie przez ciasteczka daje lepsze efekty. Świetnie sprawdzi się także w połączeniu z ramą dyfuzyjną, ponieważ nie zmieniając położenia lampy i ramy, możemy zoomując Fresnela rozświetlać większą lub mniejszą powierzchnię dyfuzji. Mówię o zoomowaniu, ponieważ praktycznie wszystkie modyfikatory z soczewką Fresnela pozwalają na zmianę jej dystansu w stosunku do emitera światła, więc można zwiększać i zmniejszać kąt padania światła bez zmiany jego charakterystyki. Jeżeli potrzebujecie zasymulować światło słoneczne, które wpada do pomieszczenia, to Fresnel będzie do tego nadawał się idealnie. Pierwsza soczewka Fresnela, jaką kupiłem, to akurat pierwszy model, jaki wypuścił Aperture. Jest to prosty Fresnel z jedną soczewką o średnicy 5,5 cala. Mimo tego, że modyfikator ten trapiło kilka chorób wieku dziecięcego, to pozwalał on wielu ludziom zapoznać się z soczewką Fresnela za niewielką cenę około 250 zł. Został on zaprojektowany z myślą o lampach LEDowych, ale jak najbardziej pasuje też do lamp błyskowych. Można się w nim przyczepić do dwóch rzeczy. Pierwsze to otwory wentylacyjne, przez które światło wylewało się na boki, oraz system zoomowania, ponieważ mamy tutaj dwie tuleje. Jedna o mniejszej, druga o większej średnicy i po prostu wyciągamy jedną w przód, blokujemy za pomocą pokrętła. Jest to mało wygodne i system ten lubi się przycinać. W następnym modelu zlikwidowano te dwie wady. Mamy tutaj też dwie tuleje, ale mają one duży gwint i jeżeli chcemy zmienić ogniskową, to zewnętrzną tuleję przekręcamy jak pierścień na obiektywie, nie musimy nic blokować. Rozwiązano też problem otworów wentylacyjnych, które są teraz z tyłu modyfikatora, więc jak już niechciane światło się z niego wydostaje, to nie w kierunku planu. Dodatkowo Aperture zastosował w tym modelu dwie soczewki. Jedna to rzecz jasna soczewka Fresnela, ale od strony bagnetu znajduje się soczewka wypukła, która działa jak szkło powiększające, wzmacniając dwukrotnie moc światła, które przechodzi przez cały ten układ. Chodzi oczywiście nie o to, że lampa o mocy 600 W ma teraz 1200, tylko o to, że bez tej soczewki wypukłej natężenie światła przy samej tylko soczewce Fresnela byłoby 2 razy mniejsze. Model o nazwie X2 oznacza nie tylko 2 razy większą moc, ale też 2 razy większą cenę. Niestety do lamp błyskowych, w których palnik lub żarówka światła modulującego wystają, ten model już nie pasuje, ponieważ soczewka powiększająca jest bardzo blisko bagnetu i palnik fizycznie nie zmieści się we Fresnelu. Wraz z pojawieniem się lamp o większej mocy, w których emitery światła też fizycznie się powiększyły, producenci wprowadzili większe soczewki Fresnela do swojej oferty. Aperture wypuścił pierwszy ever model z 10-calową soczewką i mocowaniem Bowensa F10. 10 cali to standardowy rozmiar soczewki, jaki można spotkać w tradycyjnych lampach filmowych, a F10 ma tak skonstruowany uchwyt nawrota, że możemy również do tego uchwytu wkładać siatki. Ja akurat nie mam siatek 10-calowych, ale mam mniejsze do projektora. Siatki występują w różnych gradacjach, są połówki, ale są też takie, które mają 3 stopnie gradacji, kombinacji jest wiele. Dawniej wiele lamp nie miało możliwości regulacji mocy lub podczas zmiany mocy zmieniała się także temperatura barwowa. Z pomocą przychodziły siatki, które ograniczały ilość światła. Przy okazji rozgrzewały się też do tego stopnia, że w przerwach obiadowych można było na nich piec tortille. F10 od Aperture'a z uwagi na dwie soczewki jest dosyć drogie i też ciężkie. Jeżeli mamy więc lampy, w których jarzmo czy tam lira nie są zbyt solidne, to te mocowania mogą nie wytrzymać tego ciężaru i lampa po prostu będzie opadała nam w dół. Z pomocą przychodzą Fresnele od Dunlighta i Godoxa, które nie posiadają dwóch soczewek, więc są lżejsze. Zanim przejdziemy sobie do części demonstracyjnej,
to jeszcze kilka wskazówek przed zakupem, ponieważ są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Źródłem światła jest krzem, a takie układy nazywają się COB, skrót od Chip on the Board. Źródłem światła jest krzem, a takie układy nazywa się COB, jest to skrót od Chip on the Board. Mimo że lampy różnych producentów mają takie samo mocowanie Bowensa, to same koby mogą być umieszczone w różnej odległości i mieć różną wielkość. Dodatkowo te okrągłe pryzmaty mają określony kąt i każdy pierścień ma inny. I żeby emitowane światło padało równolegle i nie miało podwójnych cieni, to musi być zachowana jakaś tam relacja między wielkością, odległością tego koba do soczewki. I każdy producent dobiera ją na podstawie własnych wyliczeń. Jeżeli założymy modyfikator jednego producenta do lampy innego producenta, to oczywiście nic nie wybuchnie, ale może występować delikatnie zauważalna różnica między różnymi kombinacjami lamp i soczewek. I tak na przykład na M600 od Godoxa Fresnel od Nanlite'a daje twardsze cienie, chociaż niby ta od Godoxa powinna być lepsza. Także jak macie możliwość, to warto sprawdzić przed zakupem, jak Wasze lampy z danym Fresnelem pracują. Można też to oczywiście olać, bo tak jak mówiłem, są to nieduże różnice. Druga sprawa to wielkość i kształt koba. W niektórych lampach kob jest kwadratowy. Jeżeli na Fresnelu ustawimy najwęższy kąt, to kształt światła nie będzie okrągły, tylko bardziej zbliżony do kwadratu. No jeżeli kob w stosunku do soczewki jest duży, to światło zaleje całą soczewkę i tracimy na jakości cieni i zmniejszamy zakres regulacji kąta świecenia. Myślę, że część teoretyczną mam już załatwioną. Przejdźmy sobie do części praktycznej. A teraz za pomocą Magikina znaleźliśmy się w innym miejscu. Jesteśmy teraz na Cykloramie, jest z nami Dagne Mikoś z domu Cipora. Etatowa aktorka w Rzeszowskim Teatrze, specjalizująca się w odgrywaniu ról prostytutek w serialach. Jest to też młoda youtuberka, młoda oczywiście stażem YouTube'owym. Mamy tutaj Fresnela, jest to F10 od Aperture'a z dużą soczewką. Zobaczcie sobie proszę, jak to światło pracuje na tle i aktorce. Jest to soczewka z podwójnym układem optycznym. Mamy tutaj teraz floda, czyli 45 stopni ustawione. Zoomujemy sobie powoli. Charakterystyka światła się nie zmienia w ogóle, jest to właśnie cecha Fresneli, że niezależnie od tego zooma, te cienie wyglądają tak samo, aczkolwiek tutaj widzimy problem z podwójnymi cieniami. Ta soczewka prawdopodobnie jest zbyt duża do tej lampy. Odzoomowujemy i zmienimy teraz tą soczewkę na Nanlite'a, który ma tylko jedną soczewkę, więc będzie świecił troszeczkę słabiej. Będziecie mogli sobie to zobaczyć. Dobra. Mamy tu ustawione 45 stopni i te 45 stopni jest szersze i też nie ma jakichś zafarbów. Cienie są dalej wyraźne. Zoomujemy. Tu też nam się pojawiają podwójne cienie, aczkolwiek tu mam ustawione 10 stopni. Na Aperture'ze mamy tylko bodajże 15, więc tutaj na 15 te cienie wyglądają lepiej niż w Aperture'ze. Subcia. Dobra, podejdź troszeczkę bliżej. Catwalk. Dobra, super. I założę teraz soczewkę 5,5 calową od Aperture'a, też z tym podwójnym układem optycznym. Zaczynamy od floda i tutaj ten kąt świecenia, jak widzicie, jest zasadniczo najmniejszy. Zoomujemy. I tutaj na zoomie cienie wyglądają zdecydowanie najlepiej z tych wszystkich trzech soczewek. Dobra, dziękuję. Dzięki. Dobra, teraz nagramy sobie taką scenkę. Mamy Dagnę, która siedzi na kanapie. Na nią świeci soczewka Fresnela i będziemy chcieli troszeczkę urozmaicić ten kadr. Zacznę sobie od tego, że z reguły ustawiamy sobie światło, które świeci na aktora, a dopiero później ustawiamy światła, które są gdzieś z tyłu. Teraz zacznę jednak troszeczkę od tyłu, więc ustawię sobie Fresnela tak, żeby świecił mi na tło.
I będę chciał dodać ciasteczko, żeby zrobić cienie na tle. Jako że lampa jest bardzo blisko ciasteczka, no to cienie są bardzo mało wyraźne, więc odsuwamy lampę do tyłu. Im dalej odsuwam lampę, wiem, że wyszedłem z kadru. Im dalej odsuwamy lampę do tyłu, tym cienie są bardziej wyraźne. I teraz mamy taką sytuację, że światło nam świeci na tło, ale też na dagny, więc żeby to światło nie było tak ostre, to damy sobie ramę dyfuzyjną obok ciasteczka, tak żeby rozbić te światła, które padają na dagny. Jak mi idzie? Świetnie. Najlepsze są te pyszne ciasteczka. Dobra. I rozbiliśmy sobie cienie, które są na dagny. W tym momencie dagny jest troszeczkę niedoświetlona, ale mamy dosyć wyraźne te cienie. Wypełnimy je sobie więc lampą, która jest nad głową dagny. Jest to akurat świetlóweczka. Włączymy ją, żeby rozbić troszeczkę te cienie. Dobra, sprawdźmy sobie moc, za mocno. Dobra, sprzed i po. Dobra, w tym momencie możemy jeszcze dodać sobie na przykład kolorowy filtr na tło, żeby urozmaicić ten kolor, ale w tym momencie zostawię to tak jak jest. Jestem dosyć zadowolony z efektu. Ty jesteś zadowolony z efektu? Monetaryzacja na YouTube jest możliwa dopiero wtedy, kiedy film ma przynajmniej 10 minut, także nie zaskoczcie się, jeżeli w następnym odcinku zobaczycie nową złotą biżuterię na moich palcach. Ale mam nadzieję, że te kilkanaście minut nie tylko mi się opłaciło, ale także dla Was było zastrzykiem ciekawej wiedzy i zainspiruje Was do tego, żeby popróbować nowych rzeczy przy swoich następnych projektach. Nazywam się Michał Schybowski i dzięki, że ze mną tutaj byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i świecenie przez ciasteczkę jest